No, rozpoczynamy trening. Pierwsza gierka na rozbieganie, singiel 1 na 1 zaczniemy na całe boisko. Może Filip z Jackiem zaczną. Obojętnie która ręka, zaczynamy. Odbijamy tylko dołem oburącz, nie można odbijać jedną ręką. To po to, żeby jak najszybciej dobiegać do piłki, łapać dobrą pozycję i starać się kierować piłkę w miejsce, żeby przeciwnik jej nie miał szans odbić. Tu możemy zobaczyć, jak może trzeba mocno pracować na nogach, przemieszczać się, ale dodatkowo jeszcze starać się trafić piłką w odpowiednie miejsce, żeby partnera pogonić. Zmiana, go! Teraz możemy zobaczyć, jak wygląda ruch zawodnika, ustawienie na nogach, ciężar ciała, czy jest z przodu. Możemy, chłopaki. No i oczywiście poprawia to wytrzymałość. Możemy zobaczyć, jak się gonią praktycznie po całym boisku. Jest odbicie bokiem, przodem, tyłem, więc cały asortyment odbić siatkarskich. Teraz, panowie, gramy tak, że ten, co odbije piłkę, schodzi i następny wchodzi. Tak? Czyli odbijamy na zmianę w parach, jeden na boisku. Tu możemy różne warianty stosować, na przykład po odbiciu trzeba wyjść za boisko, po odbiciu piłki trzeba dotknąć siatki albo wyjść za linię końcową, więc można dodatkowo różne zadania wymyślać. Można też zmienić tą grę, to znaczy pozwolić na odbicie jednorącz, jeżeli zależy nam bardziej na poruszaniu, bieganiu, ale nam bardziej teraz zależy na prawidłowym odbiciu piłki. Brawo! No, jeżeli mamy większą ilość zawodników, możemy zagrać taki wariant z przebieganiem dookoła. To znaczy zagrywka po mojej prawej stronie, po zagrywce zawodnik przebiega na drugą stronę i gramy tylko singiel oburącz. I liczymy punkty, które ktoś traci poprzez błędy. I biegamy za słupkami. Kolejna gra typu single, czyli gramy 1 na 1. Teraz wariant palcami. Możemy rozpocząć na dwa warianty. Łatwiejszy, że zagrywka jest w formie przerzutu piłki od dołu i gramy już cały czas palcami. Nie patrzymy do końca na czystość odbić, patrzymy, że były szybkie, mogą być podwójne, ale żeby nie były rzucone. Drugi wariant będzie taki, że zagrywka będzie normalna zza linii i pierwsze przebicie na drugą stronę będzie dołem w formie odbioru na drugą stronę, a później już gramy tylko palcami. Gra polega na tym, żeby pracować mocno na nogach, łapać pozycję do odbicia i zawsze, żeby ta piłka była przed nami i mielibyśmy wystarczająco miejsca, żeby ją odbić. Przerzut piłki dołem, łapiemy piłkę przed sobą i staramy się mocno całym ciałem odbijać palcami. Tutaj jest bardzo ważna praca całego ciała, czyli ręce, nogi, żeby ten ruch był synchroniczny, bo praktycznie samymi rękami nie mamy szans odbić tej piłki. Boisko jest małe, praktycznie przy końcowej linii 4 metry długie, 3 metry szerokie. Tutaj właśnie kolega przebił za blisko i nie zdobył punktu. Tam możemy zobaczyć walkę. O, i piłka właśnie spadła przed zawodnika, bo nie popracował na nogach. Teraz jedziemy drugi wariant, zagrywka z rotacją, pierwsze odbicie dołem, później palcami. Brawo, powtórz. O, wymusza to różne sytuacje, przybijanie palcami w rzucie,
bez dobrej pozycji często jest duży problem właśnie z takimi piłkami. Trzeba jeszcze więcej się skupić na pracy na nogach. To, co nam bardzo potrzebne w siatkówce plażowej, gdzie często są zmienne warunki, wiatr wieje, trzeba pracować dużo na nogach, przemieszczać się i poprawiać. Dobra, mamy. Kolejnym wariantem singla jest singiel na małe boisko z przodu, 3 metry długie, 8 metrów szerokich. Zagrywka w formie przebicia palcami w zawodnika, ale musi być w środek. Później gramy już tylko na raz dołem. Chodzi o to, żeby się przemieszczać szybko na boki, łapać dobrą pozycję. Tak samo można rozpocząć takim singlem na ostatnie 3 metry boiska, też żeby pracować lewo-prawo, to bardziej w formie przyjęcia na otwarcie. No, teraz możemy zmodyfikować, czyli dokładamy możliwość odbicia jednorącz, czyli gramy singla albo oburącz dołem, albo jednorącz dołem poniżej linii barków. Kolejną modyfikacją teraz możemy zagrać już jako team, czyli po jednym odbiciu zmieniamy się. I dowolnie jednorącz albo oburącz. I bardzo ważne, tak jak tutaj chłopaki dali sobie informację, czy piłka w boisku, czy poza. Kolejny wariant gry na małe boiska rozgrzewkowej. Zagrywka dowolna z miejsca. Po zagrywce 2 zawodników w przyjęciu. Trzeba zagrać na 2 odbicia, przy czym pierwsze musi być oburącz dołem, drugie dowolnie. I zawodnik, który przebijał piłkę albo zagrywał, zostaje sam na boisku. Czyli Olek zagrywa piłkę na Kubę i na Jacka, oni przyjmują, grają na 2, ale Olek zostaje już sam, czyli odbija, broni pierwszą piłkę i Filip dopiero tą piłkę przebija, a ten, co tutaj w dwójce przebijał piłkę, zostaje do obrony. Bardzo ważna w tej grze jest właśnie komunikacja, informacja i dogranie pierwszej piłki blisko siatki, żeby rozegrać dobrą akcję. I bardzo ważna jest to, co właśnie prezentują tutaj zawodnicy, informacja, gdzie ma być wystawiona piłka, czy obroniona, bo jest nas 2 i po całym boisku się ganiamy. I bardzo ważna tutaj jest zagrywka i przewidywanie, gdzie może zawodnik przebić poprzez ustawienie ciała i ustawienie ręki. Przyjęcie jest we 2, a potem 1. Brawo. Kolejna gra tego typu 2 na 2 na małe boiska. Gramy 2 na boisku, ale trzeba odbić jednorącz, na 2 odbicia. Zagrywka dowolna, a później gramy tylko jedną ręką. Tylko jedna ręka, panowie, od początku. No i możemy różnie modyfikować te gry 1 na 1, na przykład robić, że pierwsze odbicie musi być oburącz, czy drugie odbicie musi być dołem. Także jest wiele modyfikacji, które możemy korzystać. Jeżeli chcemy trochę więcej zmusić zawodników do biegania, zwiększamy im boisko. Jeżeli chcemy bardziej wykorzystać ciągłość gry, technikę, no to właśnie gramy na małe boiska, żeby zmusić ich do dokładnych odbić i do szanowania piłki.
Teraz spróbujemy zagrać 2 na 2, tak samo jak poprzednio, czyli zostajemy we 2 zawodników na boisku. Gramy na 3 i jedynym dopuszczalną formą odbicia jest odbicie otwartą ręką. Jest to czasami niezgodne z przepisami, ale próbujemy grać właśnie tą otwartą ręką, żeby ćwiczyć nadgarstek, który często jest potrzebny w plasach. Czasami bardzo ważne, żeby ćwiczyć pewne rzeczy wbrew przepisom, bo może się wydarzyć jedna akcja, która będzie bardzo istotna. A jest również dopuszczalne odbicie otwartą ręką, ale musi to być odbicie twardą częścią, więc można powiedzieć, że gdzieś to wykorzystamy. Bardzo ważne jest złapanie pozycji przed odbiciem, żeby mieć pełną kontrolę. Kolejną opcją gry jest 2 na 2, na 3 odbicie, ale jedno z 3 odbić musi być niesiatkarskie. To znaczy, obojętnie pierwsze, drugie czy trzecie odbicie trzeba odbić głową, barkiem, kolanem, klatką piersiową bądź też stopą. No bardzo często właśnie tego typu różne odbicia są potrzebne do asekuracji, gdzie jest tylko jeden zawodnik na boisku, który nie uczestniczy w ataku i bardzo wtedy potrzebne jest, żeby być gotowym i mieć różne opcje odbicia. Oczywiście możemy zwiększyć to boisko, jeżeli mamy lepszą kontrolę piłki, wyższy powiedzmy poziom już wyszkolenia zawodników, możemy spokojnie robić dużo większe boiska, a później grać nawet na całe boisko. I też wzmaga to w nas bycie gotowym do pewnych niestandardowych rozwiązań, bo nie mamy do końca pełnej kontroli nad odbiciami pozasiatkarskimi. Brawo, chłopaki! Kolejną grą 2 na 2, wykorzystywaną często właśnie do rozgrzewki, do bycia gotowym do asekuracji, jest gra na 3 odbicia, ale pomiędzy tymi odbiciami jeden raz musi piłka dotknąć piasku. To znaczy, gramy zagrywkę dołem, później gramy dowolnie na 3 odbicia, ale piłka raz musi dotknąć piasku, zanim przejdzie na drugą stronę. Obojętnie czy przed pierwszym odbiciem, czy przed drugim, czy przed trzecim, to jest wasze zadanie znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, jak najłatwiejsze, a wiemy, że boisko plażowe nie jest idealnie płaskie, bo jak się troszkę poruszamy, to są różne dziury i inne tego typu sprawy, także trzeba wymyślić jak najlepszy sposób i zobaczymy, jakie te drużyny będą teraz kreatywne. Zaczynamy! No i to właśnie wymaga od zawodników, żeby być tutaj nisko na nogach. Można nisko, wysoko odbić, trzeba właśnie walczyć o piłkę i trzeba znaleźć sposób. Można sobie szybko, jak widzimy, gdzie piłka poleci, starać się wygładzić piach, wtedy będzie łatwiej, ale na pewno jest tutaj bardzo istotną sprawą, żeby bardzo nisko na nogach być w asekuracji, jak gdyby. Brawo, brawo! Można nawet pierwszą puścić, jak ktoś wysoko oddaje. No i odpowiednie miejsce. Trzeba na tyle miejsca zostawić, bo nigdy nie wiadomo, w którą stronę ta piłka się odbije. Dlatego trzeba być bardzo czujnym. Jest to bardzo fajna gra na właśnie ćwiczenie asekuracji. Ale piłkę można przebijać normalnie, jednorącz.
możemy zobaczyć, jak zawodnicy bardzo dobrze pracują. Jest dodatkowo sytuacja ciężka, często do wystawy, trzeba ratować piłkę. No nie jest to bardzo łatwa gra. Ale tutaj widać, że bardzo dobrze sobie radzą. Kolejną gierką rozgrywkową, taką z tych trudniejszych można powiedzieć, jest gra tak zwana buddy. Gra się w nią 2 na 2, czyli tak jak mamy drużyny i jest jedna zasada. Gramy normalnie na 3 odbicia, ale można przebić piłkę na 2 dołem, tylko dołem i wtedy zawodnik, który jest kolegą, jak gdyby po przeciwnej stronie siatki, musi tą piłkę przebić, obronić na całym boisku. To znaczy, w tej sytuacji będzie Olek z Jackiem, kolegą, i Filip z Kubą. Wygląda to tak, zagrywka jest normalna z rotacją, gramy na 3 albo na 2. Na 2 można przebić tylko dołem i jeżeli zawodnik, kolega przebija tą piłkę dołem na drugą stronę, to tylko jego kolega może tą piłkę obronić. Gra bardzo pokazuje, że bardzo ważne jest przemieszczanie i dobre ustawienie się w czasie akcji. To znaczy zawodnik, który zagrywał piłkę, wie, na którego będzie zagrywał, wie, czy ma być gotów, czy nie ma być. Często jest bardzo istotne, żeby stanąć na środku boiska, żeby zabezpieczyć całe boisko przed przebiciem przeciwnika na 2. I tu bardzo ważna jest komunikacja w zespole. Tu trzeba się bardzo dużo przemieszczać, być gotów, tak jak tutaj właśnie Filip przebił na drugą stronę. Nigdy nie wiadomo, co będzie. No i Olek nie był do końca gotów, Jacek go zaskoczył. Właśnie to na tym polega, że jeżeli ktoś lekko przyśnie, można wykorzystać tą sytuację. Albo zmylić przeciwnika. No i tu właśnie Kuba przebił palcami, nie może. Można utrudnić tą grę, to znaczy zezwolić na odbicie pierwszej lub drugiej piłki dołem i wtedy kolega buddy musi tą piłkę dotknąć. Czyli teraz zmieniamy lekko reguły, gramy albo na 3 normalnie, ale można zagrać na raz albo na 2 dołem i wtedy buddy musi odbić tą piłkę. No i tu już od razu sprawdzenie. Można wystawiać dołem blisko siatki, wtedy nigdy nie wiadomo, czy piłka przejdzie, czy nie przejdzie. Trzeba być czujnym. Bardzo ważna komunikacja. Uczy to komunikacji w zespole, której często brakuje. Kolejną grą 2 na 2 jest taka wersja, że zagrywka drużyny musi być w formie skrótu. To znaczy, jeżeli drużyna niebieskich zagrywa, zagrywka w formie skrótu i drużyna czerwonych musi przyjąć pierwszą piłkę o siatkę. Po przyjęciu wystawie od siatki gramy już później normalnie. I tu ćwiczymy w tej sytuacji grę, wystawę od siatki. Można też tą grę rozegrać na krótkie boiska, to znaczy na przykład do 3 metrów tylko i też zagrywka, żeby była w normalnej formie, a później każdą akcję gramy o siatkę. Zaraz to pokażemy. Ok. Kolejną grą, podobną do poprzedniej, jest też właśnie gra o siatkę. Zaczynamy zagrywką normalnie zza linii końcowej. Gramy na boiska do 3 metra, czyli z przodu. I
trzeba grać na 2 albo na 3, ale zawsze trzeba zagrać o siatkę. To znaczy w każdej akcji piłka musi dotknąć siatkę, jak jest po mojej stronie. Dopuszczalne jest przebicie piłki na drugą stronę po siatce. Czyli tu trzeba nisko zejść na nogach, być w asekuracji, wykorzystywać. Bardzo często w meczu się zdarza sytuacja, kiedy właśnie siatka jest naszym pomocnikiem, a nie wykorzystujemy jej. Teraz gramy 2 na 2 na całe boisko. Trzeba grać na 3 odbicia, przy czym wystawa musi być zza boiska. Co to znaczy? Chociaż jedna noga zawodnika, który wystawia, musi być za linią. Czyli trzeba się dogadać, gdzie ten, co broni piłkę, będzie tą piłkę odbijał. Chodzi o to, żeby łapać później kontakt ze sobą i grać na wąską wystawę, próbować. Czyli po odbiorze albo po obronie trzeba piłkę gdzieś obronić w okolicy linii, żeby mój partner miał możliwość wystawienia piłki, będąc jedną nogą poza linią. W tej grze bardzo ważne jest, żeby przyjmować piłkę wysoko, jeżeli jest trudna w środek, żeby zawodnik z mojej drużyny miał czas dobiec do tej piłki i ją wystawić. Otóż to, bardzo ważna jest informacja, łapanie pozycji. Dodatkowo to jest trudne pod tym względem, że trzeba często złapać dziwną pozycję do wystawy. Trzeba jak najlepiej piłkę znaleźć i w boisko wystawić i odbić. Teraz trochę łatwiejsza wersja tej gry, która była, czyli że trzeba wystawiać za boiska. Trzecie odbicie, czyli przebicie na drugą stronę, musi być oburącz dołem. Gramy 2 na 2 na małe boiska do 3 metra. Drużyna, która przyjmuje, gra sobie dowolnie na 3 odbicia. Trzeba grać na 3. A drużyna, która broni, musi powtórzyć kolejność tych odbić. Czyli jeżeli Jacek przyjmował piłkę, przyjął lewą ręką, Kuba wystawił łokciem prawą i Jacek przebił głową, to wy musicie to samo zrobić. Lewa, lewa, prawy quick-catch. A było inaczej, bo przebiegł quick-ciem. No, więc trzeba pilnować. Umówmy się tak, że odbicie niesiatkarskie jest obojętnie jakie niesiatkarskie, jakby co. Trzeba pilnować. Trener jest po to, żeby pilnować kolejności odbić, ale zawodnicy też sami muszą pilnować. Kolejną grą na małe boisko jest gra na 3 odbicia i trzeba skakać do bloku. Czyli gramy dowolnie na 3 odbicia, ale trzeba skakać do bloku, nie można nie skoczyć. Chyba że wystawa jest dołem, wtedy nie trzeba. Zawsze jak jest wystawa palcami, trzeba skakać do bloku. Tu bardzo ważna jest asekuracja, bo zawodnik, który atakuje piłkę, nie może skakać, tylko blokujący. Czyli komunikacja i asekuracja. No i żeby nie była wystawa na sieć. Można kombinować, oszukiwać, ale trzeba podskoczyć. Tak często jak w meczu, trzeba pokazać przeciwnikowi, że będę skakał, a odpuszczam blok i biorę piłkę za sobą. Teraz gramy na
tak zwaną gierkę 3-4. Polega ona na tym, że gramy 2 na 2 zawodników na całe boisko. Przyjęcie determinuje, na ile gramy. Liczymy tak, że za 1 jest odbicie jakkolwiek jednorącz, za 2 odbicie oburącz. Drużyna, która przyjmuje, wybiera, czy gra na 3 ręce, czy na 4 ręce. To znaczy, może zagrać oburącz, przyjęcie i na przykład przebicie jednorącz, albo przyjęcie oburącz, 2 razy jednorącz jakkolwiek, albo 2 razy oburącz. I jeżeli tamta strona zacznie na 4, drużyna czerwonych, drużyna niebieskich gra 3, czerwoni 2, niebiescy 1, czerwoni jadą z powrotem w górę 2, 3, 4 i jedziemy do góry, do dołu. Jeżeli drużyna czerwonych zacznie na 3, drużyna niebieskich musi zagrać 4 i czerwoni idą w dół. 3, 2, 1 i wracamy do góry. I gramy tak cały czas, aż ktoś się pomyli w liczeniu albo nie trafi w boisko. I 1-0. Bardzo ważne w tej grze jest właśnie liczenie, na ile odbić. Początkowo wydaje się to bardzo proste, banalne, ale w dłuższej akcji jest duży problem. I tu mamy właśnie błąd, bo zawodnik zapomniał, że musi odbić na 2 i odbił na 2, ale została piłka u siebie. Nie jest to łatwa gra, dlatego trochę uprościmy zasady, to znaczy liczymy po prostu odbicia. Obojętnie czy jednorącz, czy oburącz, te same zasady. Jest to wbrew zasadom siatkówki, że gramy na 4, ale wymaga to komunikacji, liczenia w drużynie, więc jest to nam bardzo potrzebne. Jak widzimy, ta gra jest zdecydowanie łatwiejsza w tej odmianie, jeżeli możemy grać oburącz lub jednorącz. I liczymy tylko ilość odbić. I tu drużyna czerwonych popełniła błąd, bo powinna zagrać na 2. Teraz gramy 2 na 2 z dodatkowym zadaniem po przyjęciu. Trzeba grać na 3 odbicia. Po przyjęciu jest dodatkowe zadanie, to znaczy przewrót w przód musi zawodnik wykonać, który podbił piłkę albo obronił, albo przyjął, a na drugą stronę można przebijać tylko oburącz dołem. Gramy na całe boisko, zagrywka z rotacją musi być. Poćwiczymy koordynację, komunikację, odnalezienie się w sytuacji, kiedy tracimy kontakt wzrokowy z otoczeniem. Możemy różnego typu zadania wymyślać, jak na przykład, że po przyjęciu trzeba dotknąć siatki. Zaraz pokażemy. Zrobić przysiad, leżenie przodem. Jeżeli gra nam pójdzie bardzo dobrze, można wejść na wyższy poziom, to znaczy przebicie może być dowolne. Teraz gramy podobnie bardzo, ale zmienimy zasadę, to znaczy można przebijać dowolnie, bez skakania i można zrobić jeszcze inne zadanie, to znaczy albo
przewrót w przód, albo dotknięcie siatki, albo dotknięcie jedną nogą poza boisko. Czyli mamy do wyboru jedną z 3 opcji. Tu w zależności od tego, kto co lubi, może sobie robić swoje zadanie. Też to uczy decyzyjności zawodnika, co w którym wariancie można zrobić. Jest najlepsze dla mnie. No i tu kolega Filip zapomniał. A, przepraszam, wyszedł za boisko, zapomniałem na koniec. Wyszedł. Dobra, nie widziałem, mój błąd. Gramy teraz 2 na 2. Na 3 odbicia trzeba grać. Zaczynamy tak, że trener jak gdyby zagrywa. Gramy 4 akcje na małe boiska. Ja przerzucam piłkę do drużyny niebieskich i drużyna niebieska musi wyprowadzić 2 razy akcję po prostej plasem z miejsca. To znaczy Olek przyjęcie, wystawa plas po prostej, czerwoni grają po przekątnej. Czyli mamy 1, 2, 3, 4. Jak Olek dostanie drugi raz piłkę w obronie, to później gramy na całe boisko. Musi być na 3, ale jak piłka wpadnie w końcowe, to liczymy za 2. Czyli tam są dodatkowe możliwości zdobycia punktu. Zaczynamy. Czyli na początku kontrola piłki, kontrola dogranie, wystawa plas, a później już gramy na całe z możliwością dodatkowego zdobycia punktu. Bardzo ważna informacja, kiedy można zacząć na całe boisko grać. Teraz gramy grę 1 na 1 po prostej na 2 odbicia. Zagrywka dowolna z tego boiska przy końcu. Może być flot, może być rotacje. Musi być na 2. Pierwsze odbicie musi być dołem jednorącz albo oburącz. Drugie odbicie na drugą stronę musi być jakkolwiek, ale jednorącz. Tu ćwiczymy autokontrolę pierwszego odbicia, czyli dokładne przyjęcie piłki, tak żebym miał łatwą sytuację na oddanie przeciwnikowi trudnej piłki. Bardzo ważne jest czucie boiska, czy będzie w boisku, czy nie. Teraz gramy 1 na 1 na małe boisko. Zagrywka dowolna. Możemy grać na 1, 2 albo na 3 odbicia. Możemy skakać w ataku, możemy skakać w bloku. Będą różne przepychanki. Można grać otwartą ręką, jak na hali, po to, żeby trochę poćwiczyć pracę w bloku. Możemy. Uczymy się cwaniactwa w bloku, grę na małym boisku, samoasekuracji. Oczywiście różne formy są tej gry.
Można grać z miejsca i że tylko jest blok na większe boiska. Można dowolnie modyfikować wielkość boisk i ich zasady. Gramy 1 na 1 na małe boisko, bez skakania, na 2 odbicia i po każdym przebiciu piłki na drugą stronę trzeba popatrzeć na mnie, ja pokażę na palcach od 1 do 5 jakąś liczbę. Waszym zadaniem jest dodawać te liczby. Jedziemy od 0, ja będę pokazywał i tu i nie dość, że gramy w siatkówkę na 2 odbicia, to jeszcze dodatkowo musimy liczyć. Zagrywka palcami. 2, 4, 9. No i mamy błąd. Jeszcze raz. 5, 10, 11, 12, 14, 16. No i właśnie często jest tak, że zapominamy grać. 21. Gramy 1 na 1. Trener zaczyna zagrywką, przerzutem piłki do zawodnika. Gramy na 3 odbicia, koniecznie na 3 odbicia, dowolnie. Trener albo w trudniejszej wersji zawodnik, zaczniemy od tej łatwiejszej, po każdym dograniu piłki przed wystawą mówi numer strefy. W siatkówce plażowej używamy 4 stref. 5, 1, 2, 4. Ja daję info przed wystawą, do której strefy ma iść zagranie. Zadaniem zawodnika, który ma piłkę po swojej stronie, jest zagranie w tą strefę. Zawodnika po drugiej stronie obronę piłki w tej strefie. To jest jedna wersja. Druga wersja będzie za chwilę z kolorami. To znaczy ja jako trener będę miał kapselki w różnych kolorach. Zawodnicy dowolnie sobie poukładają kolory po swojej stronie i przed wystawą ja pokażę kolor kapsla. Trzeba zagrać do właściwej strefy. Zaczynamy. Numery stref ja będę mówił. 5, 2, 1, 4, 4, 4, 1, 5, 5. No i o to chodzi. Zawodnicy muszą szybko reagować na numery stref, kojarzyć, która to strefa, tak jak w grze blok obrona. Teraz przechodzimy do kolorów. Teraz gramy podobnie jak poprzednio, ale zmieniliśmy bodziec. To znaczy nie będzie dźwiękowego, głosowego, ale wzrokowy. Zawodnik po przyjęciu musi spojrzeć w stronę trenera. Ja podniosę któryś z kolorów. Zawodnicy już wcześniej rozstawili sobie kolory na boisko. Też to jest dobra gra na koordynację wzrokową, boisko, żeby się odnaleźć w odpowiednim miejscu. Zaczynamy. Też trener może trochę szybciej, trochę później pokazywać. Na początku szybciej pokazuje, a w późniejszym etapie gry trochę później, żeby utrudnić zawodnikom. Padło? Gramy 2 na 2 na małe boiska, od siatki do 3–4 metra. Trzeba grać na 3 odbicia, przy czym ta zawodniczka, która obroniła piłkę albo przyjmowała, musi tą piłkę wystawić.
druga zawodniczka przebija dowolnie piłkę na drugą stronę. Jest to dobra gra na autokontrolę po przyjęciu i na komunikację w zespole. Teraz trochę zmieniamy zasady, gramy na boisku od 4 metra do końca, zasady te same. No, bardzo ważna informacja po dograniu, gdzie ma być piłka wystawiona, jaką piłkę zawodniczka w ataku chce utrzymać. No i oczywiście bardzo ważna praca na nogach po obronie, dograniu piłki, żeby dobrze znaleźć pozycję i się zatrzymać przed wystawą. Dobre, brawo! Kolejne utrudnienie tej gry. Dokładamy dodatkowe zadanie, czyli po obronie czy przyjęciu trzeba klasnąć pod nogą albo za plecami. Kolejna gra. Gramy na małe boisko do 4 metra na całej szerokości 2 na 2. Gramy na 3 odbicia. Trzeba grać koniecznie na 3 odbicia i drużyna, która przebija piłkę, czyli przed przebiciem piłki albo przed zagrywką, trzeba powiedzieć słowo. Drużyna z przeciwnej strony w trakcie swojej akcji przed przebiciem piłki na drugą stronę musi wymyślić słowo na ostatnią literę tego słowa, które powiedziały przeciwniczki. Na przykład Mela zagrywa, powie pies, dziewczyny po przeciwnej stronie mówią siatkówka. I tak sobie gramy, w międzyczasie dodatkowym zadaniem są słowa. To jest bardzo fajna gra, żeby się bliżej poznać, czy żeby trochę więcej luzu na treningu było. Możemy zaczynać? Ryba. Aleksandra. Aparat. Tort. Traktor. Rower. Rolki. Kolejną z gier na rozgrzewkę możemy zastosować na małych boiskach, może być większe, możemy różne wielkości robić. Gramy 2 na 2, na 3 odbicia zaczniemy. Odbijamy piłką o piłkę, to znaczy ja rzucam jedną piłkę i później już staramy się grać tą piłką, żeby ją utrzymać w powietrzu. Tu bardzo ważna jest praca na nogach, żeby tą piłkę odbijać nad głową, bo wtedy jest najłatwiej. Możemy zaczynać? Jest to dobra gra do doskonalenia, do przemieszczania się, do odbicia górą, czyli palcami. Możemy to urozmaicić i dołożyć na przykład, że możemy grać na 1, 2 albo 3. Gramy 1, 2 albo 3 kontakty. Dowolnie.
Gramy na małe boiska 2 na 2. Każda drużyna ma jedną piłkę. Gramy koniecznie na 3 odbicia, przy czym zawodniczka, która ma piłkę, nie może odbijać. To znaczy trzeba przekazywać sobie piłkę pomiędzy odbiciami. Jest to gra, żeby pilnować gry na wąsko, żeby łatwo było skoordynować swoje ruchy. Ja zacznę. Oczywiście jak piłka w międzyczasie upadnie, którą podajemy, to tracimy punkt. Czyli oprócz tego, że odbijamy piłkę, gramy, próbujemy zdobyć punkt, staramy się zabezpieczyć piłkę, żeby nam nie spadła pomiędzy odbiciami. Bardzo ważna gra na podzielność uwagi i tego, co dzieje się wokół. Jeżeli wychodzi nam dobrze odbijać dołem, przebijając na drugą stronę, możemy dołożyć dowolność gry na drugą stronę, to znaczy odbicia normalnie jedną ręką z nad głowy. Dobra dziewczyny, próbujemy teraz normalnie, że można jedną ręką nad głową, czyli utrudniamy. No tu dziewczyny prezentują bardzo dobry poziom i bardzo długo odbijają piłkę. Brawo! Gramy 2 na 2, zagrywka sposobem dolnym. Trzeba grać na 3 odbicia. Na drugą stronę trzeba przebić dołem, ale każde pierwsze odbicie, czy to przyjęcie, czy obrona, trzeba wykonać na kolanach, czyli w pozycji niestabilnej, trudnej. Zaczynamy. I tu ważne jest właśnie przemieszczanie się w trudnej pozycji, odbijanie piłki, znajdywanie odpowiedniego miejsca, odległości na platformie do odbicia dołem. Możemy utrudnić w ten sposób, że zmieniamy przebicie na drugą stronę z odbicia tylko dołem do przebicia jedną ręką plasu. Jeszcze trudniejsza wersja, zawsze można zrobić tak, że pierwsze odbicie na kolanach musi być jednorącz. Teraz więcej będzie biegania, gonienia, łapania dobrej pozycji, ale też dużo więcej koncentracji na odbiciu. Gramy na całe boisko 2 na 2 z takimi zasadami, że jeżeli pierwsze albo drugie odbicie jest jednorącz, czyli przyjęcie albo wystawa, możemy grać na całe boisko, a jeżeli nie jest tak, to musimy grać tutaj w linie, które wyznaczają taką strefę boczną boiska, czy to line, czy cut. Oczywiście ważna komunikacja, informacja, czy jest w boisku, czy nie, jeżeli gramy na tą małą. Czyli jedno z pierwszych 2 odbić, jeżeli jest jedną ręką, możemy grać na całe boisko. Jeżeli nie, gramy tylko na te małe sektory. Jeszcze jedna akcja. Czasami mamy większą liczbę zawodników i żeby urozmaicić i zrobić jakąś gierkę rozgrzewkową, żeby wszyscy brali udział, gramy
singla na 2 piłki równocześnie zagrywane. Czyli tu jest jedna drużyna po jednej stronie, druga po drugiej. 2 zawodników na sygnał równocześnie zagrywa i komunikujemy się między sobą i gramy singla, aż spadnie jedna piłka. Jak jedna piłka spadnie, to później gramy na 3 odbicia, ale tak, że każdy musi dotknąć piłkę. Czyli mamy tutaj damską siatkę, bez skakania gramy, czyli wychodzi na to, że trzeba eliminować Miłosza z gry w ataku. Trzeba grać sprytnie. Gotowe? Na 3-4 zagrywamy. Gotowi? 3-4, hop! No i pięknie. Brak informacji, komunikacji sprawił, że na 3 ciężko. Czyli mamy 1-0, bo 2 piłki spadły w aucie po tej stronie. Denis? Hop. Tak samo możemy od razu zacząć gierkę na 3 na stojąco, że każdy musi odbić piłkę na całe boisko. Możemy jeszcze inną wersję gry zastosować. Gramy, tak jak wcześniej, zagrywka 2 piłki na raz i gramy do tego momentu, aż jedna piłka spadnie. Jeżeli zawodnicy po mojej prawej stronie wywalą piłkę w out, mogą szybko pobiec po tą piłkę, wrócić na zagrywkę i dalej grać singla 1 na 1. Jeżeli piłka wpadnie w boisko albo w siatkę, wtedy gramy normalnie tak jak wcześniej na 3 odbicia. Ale każdy musi raz odbić, z tym, że można zmienić, że zaskoczyć nawet na 2 i na 1. Hop! Czyli mamy 1-1 w tej sytuacji, czyli jeszcze raz.